Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Porad spod lady. Klej modelarski jest nieodzowny w modelarskim warsztacie i wszyscy wiemy, że jeżeli chcemy mieć coś przyklejone dobrze i trwale, albo chcemy kleić trudne materiały, no to bez niego się nie obejdzie. Ale czasem jest potrzeba, żeby coś rozkleić i wtedy właśnie z pomocą przychodzi debonder. Zobaczcie więcej w naszym odcinku. Oglądacie Exito TV, ja jestem Wojtek i Porady spod lady. Czas zacząć! Jak na porady spod lady przystało, debonder prosto spod lady. To jest debonder tak zwany PSF albo Polystyren Friendly, przyjazny dla polistyrenu, albo dla niektórych może być też znany bardzo dobrze jako tak zwany czeski debonder. Jego historia jest długa, dość zawiła, różni byli dystrybutorzy, zdarzyło się, że w pewnym momencie CMK dystrybuowało ten produkt. Natomiast jeżeli chodzi o rozklejacze, zmywacze do kleju cyjanoakrylowego, no to raczej lepszego produktu nie znajdziemy. Są oczywiście takie rozklejacze innych firm, ale na pewno może być ryzyko, że coś z naszym plastikiem, z naszym modelem może się wtedy uszkodzić. W przypadku tego debondera nie ma takich obaw. To jest naprawdę produkt bezpieczny dla typowego polistyrenu, a przy okazji jeszcze bardzo dobrze zmywa powierzchnie malowane. Nie, może traktowałbym go stricte jako zmywacza do farb, bo jednak ta zabawa wyszłaby dość drogo, ale należy pamiętać, że jeżeli mamy coś przyklejonego klejem cyjanoakrylowym na pomalowanej powierzchni, to raczej już ostrożnie należy z tym produktem się obchodzić. Natomiast można wręcz nawet delikatnie po elementach przezroczystych tym produktem się posłużyć i nie spowoduje on tego, że będą parować albo zmatowieją, także to też jest jego kolejny plus. Pokażemy teraz przykład, jak go stosować, do czego go można stosować i dlaczego to jest nieodzowna rzecz w naszym warsztacie. Okej, to zaczynamy nasz test. Jak widać, mam tutaj troszkę rekwizytów. To jest nasz gwóźdź programu, czyli debonder. W takim jest opakowaniu. Tutaj oczywiście notatka informująca o różnego rodzaju zagrożeniach. Trzeba zachować ostrożność. No i tutaj pierwsza rzecz, z którą się debonder będzie mierzył. Jak widzicie, mamy takie dość nieestetycznie wyglądające spoiny na tym zasobniku i spróbujemy je usunąć. Weźmiemy patyczek higieniczny, bo to jest nasze główne narzędzie. Delikatnie nasączymy go debonderem. Trzeba uważać, żeby sobie nie psiknąć nim gdzieś po okolicy. Także dość lekko naciskamy butelkę i w ten sposób przecieramy miejsca łączenia. Jeśli odpowiednio dobrze je skleiliśmy, nic nam się nie powinno rozkleić. Jak widzicie, użyłem tutaj kleju czarnego od Ammo of Mick Jimenez i zostaje nam już troszeczkę na patyczku higienicznym. No i tak musimy pocierać i wycierać, aż ten ślad całkowicie zniknie i będziemy mieli bardzo ładnie i trwale sklejoną naszą część fototrawioną. Z drugiej strony też taka sama operacja. Taki jeden nasączony kawałek patyczka wystarczy spokojnie na kilkanaściu operacji, albo dopóki debonder nie odparuje. On odparowuje dość szybko, więc tu też nie ma co się martwić, że nam ta część będzie jakoś zamakać. Jak widzicie, kilka ruchów i już jest wszystko gotowe, czysto, ładnie i w ten sposób można sobie radzić z różnego rodzaju spoinami. Jak widzicie, od wewnątrz troszeczkę tego kleju jest i to spróbujemy tym razem rozkleić. Nie usunąć, ale będziemy to rozklejać, więc prosto z butelki naleję tutaj tak dość szczodrze nasz debonder do środka. No i trzeba teraz poczekać, aż się ładnie rozleje po tych spoinach, odstawić na momencik, żeby mikstura zadziałała i bez problemu można było odkleić te wszystkie elementy od siebie. To teraz kontynuujemy nasze rozklejanie. Teraz będziemy odklejać elementy fototrawione, przyklejone do plastiku. No, imituje nasz polistyren tutaj model, do którego może coś być przyklejone źle, przyklejone nie tak, nie podoba nam się. No, chcemy w każdym razie tych części się pozbyć. No więc podlewamy, podobnie jak w poprzednim przypadku, miejsce łączenia. Tutaj akurat postarałem się o to, żeby to była dość trudna sprawa, ponieważ tutaj duże jest miejsce łączenia. No i w związku z tym trudno jest debonderowi wniknąć pod te części, ale spokojnie za pomocą też skalpela i delikatnego podważania tych części powinno się wszystko bardzo ładnie udać odkleić. Oczywiście nic nie robimy na siłę, jeżeli nie chcemy zniszczyć sobie naszych elementów fototrawionych czy dowolnych elementów, które chcemy rozkleić za pomocą tego debondera przyklejonych klejem cyjanoakrylowym.
Ja to delikatnie poruszam ostrzem, tak minimalnie podnoszę tę część w miarę tego, jak ona pracuje, żeby debonder mógł sobie tam wpłynąć, zadziałać, rozpuścić spoinę. Z tych dwóch kawałków polistyrenu też jeszcze będziemy korzystać, a przy okazji sprawdzę w tym momencie, czy już zadziałał nam debonder na zasobniku i jak widzicie, przy przyłożeniu niewielkiej ilości siły bardzo ładnie się wszystko rozkleja. No i teraz jeszcze naszym nasączonym uprzednio patyczkiem wyczyszczę to, co zostało po kleju cyjanoakrylowym, te naddatki w spoinie, tak jakbym chciał tę część po prostu przywrócić do stanu oryginalnego i skleić jeszcze raz. Warto usunąć zawsze te pozostałości po rozklejanym kleju, ponieważ wtedy, jeśli byśmy chcieli coś poprawiać, sklejać jeszcze raz, mogłoby nam to mocno osłabić miejsce łączenia, a wręcz nawet i klej cyjanoakrylowy mógłby nie chcieć chwycić w tym miejscu. Oczywiście, no tutaj jeszcze usuwam troszeczkę palcami mechanicznie, ale generalnie sprawa jest znacznie prostsza, znacznie łatwiejsza. Nie trzeba używać siły, nie trzeba tego skrobać, wystarczy odpowiednio długo to pocierać patyczkiem. Jeżeli już zauważymy, że przestaje nam zbierać, przestaje nam czyścić, no to wtedy możemy nasączyć jego drugi koniec albo wziąć po prostu kolejny patyczek higieniczny. No okej, to wracamy do naszych części przyklejonych do plastiku na płasko i jak widzicie już po chwili bardzo ładnie możemy, podważając ostrzem skalpela, odkleić taką część, mimo że ta spoina była dość mocna. Druga odkleiła mi się już troszkę szybciej, nie przyklejam jej jeszcze raz i dodatkowo jeszcze patyczkiem nasączonym znów w debonderze usuwam tutaj wszelkie ślady tego kleju. Specjalnie, jak wspominałem wcześniej, jest użyty klej czarny, żeby widać było zmiany, jakie ten debonder wywołuje. Z polistyrenem, z płytkami polistyrenowymi nic się nie dzieje, wszystko jest ok. Mogą delikatnie zmatowieć, ale to w żaden sposób ich nie uszkadza, tak samo jak nie uszkodzi to nam modelu i jak widzicie, właściwie ślad już po miejscu przyklejenia tych blaszek nie pozostał i z naszym modelem będzie tak samo. Jeżeli się pomylimy, coś nam nie wyjdzie, można w ten sposób sobie poprawić sytuację, wyratować się z takiej opresji. Ja jeszcze bardziej tutaj pościeram te ślady i przy okazji jeszcze mogę pokazać Wam, jak wygładzić spoiny po kleju cyjanoakrylowym, jeżeli będziemy chcieli coś wyszpachlować na przykład, bo to jest też jedno z zastosowań kleju cyjanoakrylowego, to w ten sposób zamiast szlifować papierem ściernym możemy sobie wstępną obróbkę bardzo mocno ułatwić i zachowamy w ten sposób różnego rodzaju detale powierzchni, jeżeli takie na modelu się w tym momencie i w tym miejscu znajdują. Ja to będę chwilkę wycierał, ponieważ najpierw mamy rozpuszczoną tę pierwszą warstwę, trochę nam się to wszystko brudzi, ale spokojnie, odpowiednia duża ilość patyczków do uszu, jak się je popularnie nazywa, chociaż poprawnie powinny to być patyczki higieniczne i trochę cierpliwości i trochę pocierania o klej cyjanoakrylowy spowoduje, że tutaj wszystko zostanie usunięte i tak jak zobaczycie, ta spoina będzie znacznie ładniejsza. Potem można jeszcze podobne miejsca obrobić dodatkowo papierem ściernym, ale tej pracy będzie znacznie mniej i łatwiej będzie zachować wszystkie detale na modelu. Jak widzicie, zakrapiam już któryś z kolei patyczek higieniczny, no bo to jest ten element, który się zużywa najbardziej. I proszę bardzo, całe tutaj spoiny już zostały usunięte. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie usunąć ich zbyt wiele, ale oczywiście nawet jeżeli usuniemy ich zbyt wiele, to bez problemu możemy, nakładając jeszcze raz klej cyjanoakrylowy, sobie z tym poradzić. Tutaj taki test szpachlowania klejem cyjanoakrylowym. Ja nałożyłem go tu z mocnym naddatkiem pomiędzy szczelinę dwóch płytek polistyrenowych i tak jak widzicie, ścieram go z łatwością. Oczywiście jeśli zostawicie na 2-3 dni taki klej cyjanoakrylowy, on stwardnieje jeszcze bardziej niż tutaj na dość szybko robione nasze rekwizyty, więc troszeczkę więcej będziecie mieli z tym pracy, ale to w dalszym ciągu będzie możliwe i jak widzicie, bez trudu, łatwo, bez szlifowania i niszczenia powierzchni z nadmiar kleju cyjanoakrylowego zbieram patyczkiem higienicznym i już właściwie cała ta szczelina jest gotowa, jest zaszpachlowana, a jeśli jest to jakaś szczelina głęboka i niezbyt równa, wtedy kilka warstw kleju cyjanoakrylowego należy nałożyć, ścierając oczywiście je sukcesywnie od tej najstarszej do tej najświeżej nałożonej. Teraz jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, jeżeli chodzi o ten debonder, to jest deflektor układu wydechowego od Sztuga
3 pomalowany, jak widzicie. Na środku taka plamka to jest miejsce, którym przytrzymywałem część podczas malowania aerografem. Tam widać podkład z Mr. Hobby i trzeba uważać, jeżeli chcemy korzystać z debondera na pomalowanym modelu. Ja to odradzam, ponieważ zaraz zobaczycie, co się stanie. Ja lekko pocieram tylko patyczkiem zwilżonym w debonderze farby i zaczynam od tego dość mocnego podkładu Mr. Hobby. Schodzi jak złoto, wszystkie farby też pod tym debonderem schodzą jak złoto, nie uszkadzając plastiku. To też jest ważne. Jeśli ktoś chciałby zmyć sobie jakieś farby z części plastikowych za pomocą debondera, to jak widzicie, bez trudu można to zrobić, choć ta zabawa byłaby dość droga. Takie mam wrażenie. Lepiej użyć innych, wcale nie gorzej działających zmywaczy. Tyle w naszym teście. Jak widzieliście, bardzo wszechstronny środek i na pewno konieczny w każdym modelarskim warsztacie. Takie są zastosowania naszego rozklejacza do elementów fototrawionych, do elementów sklejonych klejem cyjanoakrylowym i też na przykład do jakichś elementów plastikowych przyklejonych na kleju cyjanoakrylowym. Oczywiście my pokazaliśmy pewien przykład, sami możecie mieć jeszcze inne zastosowania tego produktu, bo każdy ma jakieś takie swoje myki, ale niewątpliwie jeżeli chodzi o alternatywę dla szlifowania, drapania i zdzierania mechanicznego kleju CA, no to nie ma nic lepszego niż ten debonder PSF. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Jeżeli się podobało, łapka w górę. W poradach z podlady to już jest wszystko i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie jeszcze, żeby kliknąć dzwoneczek, wtedy nie przegapicie absolutnie żadnej premiery. Tyle, cześć!